Cześć, nazywam się Udek. Witam Cię na kanale Questmaster.pl. W tym poradniku pokażę Ci dokładnie, jak przetrwać pierwszy dzień w Green Hell Spirit of Amazonia, krok po kroku, bez zbędnych słów, tylko konkrety. Jestem już po wczytaniu gry, po pierwszej cutscence. Znajdujemy się w miejscu rozpoczęcia gry w amazońskiej dżungli. Na sam początek gra obdarowuje nas przedmiotami, abyśmy za szybko nie zginęli. Czyli miska kokosowa, 2 nieznane grzyby, opatrunek z liści oraz liść molinerii. Ale zanim pójdziecie gdziekolwiek, na szybko wytłumaczę Wam, co powinniście w pierwszych sekundach wiedzieć, jakbyście się niechcący potknęli o kamienia i złamali sobie przysłowiowo nogę. W lewym dolnym rogu pierwsza rzecz, jaką macie, ta taka czacha zwana mózg prawie na wierzchu, jest to wasze zdrowie psychiczne. Obok zdrowia psychicznego, krzyżyku, kółko, macie wasze życie, a na dole ikonka pioruna to wasza stamina. Rzeczy, które będziecie dostawać po drodze, czyli jakieś obrażenia, będą wyskakiwać wam nad paskiem życia. Mamy już szybką podstawę, jak szybko nie zginąć, czyli zbieramy to, co gra nam dała. I teraz podstawowym też elementem jest, żebyście dobrze przypisali sobie klawisze, żeby łatwo wam było manewrować przy otwieraniu ekwipunku, czy też notatniku, albo też sprawdzaniu waszego ciała, czyli inspekcji. To, co zebraliśmy, znajduje się w naszym ekwipunku. Początek, czyli młoteczek, wasze narzędzia, włócznie, bronie i tym podobne. Później macie plecaczek z liną, czyli wasze kije, małe kije. Tu będą znajdować się liny. W ekwipunku z liściami macie wszystkie przybory do przetwarzania, wytwarzania, nóżka, kurczaka, wszystkie elementy z jedzenia oraz płomyczek, czyli tak zwane ognisko. Będą znajdować się tu różne deski, sposoby do rozpalania ognia, czy też podpałki, aby ten ogień wzniecić. Będziemy ruszać i prawdopodobieństwo, że każde wczytanie gry będzie takie same, jest prawie 50-50. Dlatego, jeżeli komuś się uda po wczytaniu gry zdobyć tutaj kokosa, to jak najprędzej to róbcie, bo może być tak, że nie każdy je będzie miał na samym początku. Dla odważnych świat należy. Ja bym wrócił i zebrał następne kokosy, ale żeby je zebrać, będziemy potrzebować, aby wytworzyć siekierę do rozłupywania. Ale możemy już sobie je zrzucić z góry. Aby zrzucić je z góry, potrzebujemy małe kamienie. Aktualnie duży kamień znajduje się tu. Zazwyczaj może być gdzieś tu przy skałkach albo w tamtych rejonach. Jeżeli jest tutaj, to od razu go przetwarzamy. W ekwipunku pokazały się już małe kamienie. Rzucamy. Celujemy sobie na kokosa. To samo robimy z drugim. Zbieramy kamienie, które nam zrzucono. Bierzemy jednego kokosa, by przynajmniej jednego mieć przy sobie. Po drodze z tej strony będziecie mieli gniazdo. W środku czasem znajduje się jajko, czasem ptasie pióro. To zależy tak naprawdę od wczytania. Jeżeli ktoś się boi przy pierwszym podejściu skakać przez klif, możecie obejść naokoło. Nie trzeba tam skakać. No i wchodzimy do naszej pierwszej jaskini. Wchodzimy sobie w dół i zaczynają się rozwidlenia. Jeszcze pokażę na szybko. W naszych notatkach, rzeczach do zrobienia mamy znaleźć jabałaka, odnaleźć swoją łódkę, odnaleźć zamaskowanego starszego tubylca. Pierwszą rzeczą, jaką wam pokażę i zrobimy, będzie odnalezienie swojej łódki. Zabieramy kokosa, skręcamy w lewo. Witamy się z koleżką Skorpionem. Oczywiście on wydaje taki fajny dźwięk, który nas od razu zachęca, żeby przez niego nie przechodzić. Przejdziemy sobie boczkiem, pożegnamy się z nim
i idziemy odbiciem w lewo, przypominam. Widzimy pierwszy malunek skalny. To jest nasza legenda. Musimy do niej podejść i ją przeczytać. Woda jest zepsuta, gdy duch jest zły. Nasze legendy znajdują się w notatniku. Tu jak mamy rzeczy do zrobienia, niżej ikona z kamieniem, będą znajdować się wszystkie nasze legendy, które znajdziemy w świecie gry. Tą, którą znaleźliśmy, jest legenda Przeklęta woda. Bierzemy sobie kokosika, schodzimy dalej w dół. Zbieramy obsydianowy kamień, jeżeli już nam się przytrafił. Cześć jaszczurka. No i zaczynamy swoją przygodę. Najpierw pierwszym zadaniem naszym będzie pozbyć się kokosa z ręki, czyli wytworzyć pierwszy nasz topór kamienny. Aby go wytworzyć, wcześniej przetworzyliśmy kamień, teraz będziemy potrzebować kija. Znaleźliśmy nieznany orzech, od razu sobie zbieramy i poszukujemy pierwszego kija. Za bardzo się nie oddalajcie, mniej więcej po prawej stronie albo na wysokość oczu miejcie wodę. O, tutaj już mamy swoją łódkę, ale my dalej poszukujemy pierwszego kija. Mamy mały kij, to teraz sobie też weźmy i mamy pierwszy duży. Weźmy sobie dwa, akurat są. Wchodzimy w nasz ekwipunek, nachodzimy na kij, bierzemy wytwarzanie, bierzemy kamień, wytwarzanie i robimy naszą pierwszą kamienną siekierę, topór. Ja zrobiłbym od razu dwa, bo na początku gry one szybko się psują. Skoczyło nam od razu dwa wytwarzania na plusie. Łupiemy kokos i możemy już go wziąć do naszego ekwipunku. Widzę, że tu po lewej stronie leży orzech brazylijski, więc sobie też od razu go weźmy. No i kierujemy się w stronę naszej łódki, żeby zobaczyć, co z naszym kapitanem, z naszym Pedro. Czy żyje, czy wszystko z nim w porządku. Dobra. Gra pokazuje nam, że mamy przeszukać łódkę, więc nasz Pedro niestety nie żyje. Bierzemy ciało do rytuału. Tutaj przez okienko możecie zobaczyć, że tutaj coś się podziało. Ale mamy interakcję jeszcze z radiem. And it's broken. Great. At least they know I'm here. Wherever here is. Wyskoczyły nam rzeczy nowe do zrobienia. Znajdź części zapasowe, czyli wchodzimy w notatki. Jest znajdź części zapasowe, by naprawić radio. Od razu nam wykreśliło odnaleźć swoją łódkę i przeszukaj łódkę. Po lewej stronie macie poradnik przetrwania. I pamiętajcie, żeby go przeczytać. Wtedy w notatniku pojawi wam się więcej schematów. Teraz tak, jeżeli będziecie wychodzić z łódki, po prawej stronie w wodzie macie puszki do zebrania oraz środek przeciwbólowy. Przepłyńcie sobie całą łódkę naokoło i zbierzcie wszystko, to co gra wam dała. Teraz, abyśmy odprawili rytuał Pedro, potrzebujemy 2 kłody i później gra będzie nas instruować, co musimy dalej zbierać. Ja od razu wam podpowiem. Zetnijcie sobie parę drzew naraz, liść bananowca oraz liść palmowy. Zbieramy sobie owoce od razu. Jak widzicie po prawej stronie co jakiś czas wyskakuje mi w notatniku nowe wpisy. To jest po tym, że zbieramy nowe przedmioty i aktualnie nam się wszystko tu wypełnia. Pokażę na szybko. Wszystkie te czerwone rzeczy to są nowe rzeczy do stworzenia. Czyli praktycznie wszystko to co podniesienie daje nam nowy schemat. No i jak widzieliście, pierwsza siekiera nam się skończyła. Tu błąd graficzny w ogóle gry wyskoczył.
Zabrało nam gdzieś... O, jest, drugą kłodę. Dobra, mamy 2 kłody. Bierzemy sobie od razu grzybki. Różnica pomiędzy drzewem z liśćmi a zwykłym jest takim, że ona daje nam dodatkowe liny do zebrania. Czyli tak jak na przykład teraz, żeśmy zwalili kłodę, to teraz tu na przykład mamy coś takiego jak weź linę, ale żeby ją wziąć, to musimy ją przytrzymać. I już wyskakują nam znowu różne rzeczy nowe do tworzenia. Tak na szybko. Jeszcze taka polecajka. Jeżeli będziecie musieli zebrać długi kij albo kłodę, a będziecie jeszcze wiedzieli o tym, że potrzebujecie małe kije albo kije, najpierw zbierajcie kije, małe kije, a później dopiero kłody czy też długie kije, ponieważ gra oferuje, że w ręku nie możecie zbierać nic innego, jak macie kłody albo długie kije, tak samo z bambusowymi to też działa. Dobra, zbieramy sobie od razu liście bananowca. Kładziemy sobie obok. Dajemy już sobie te 2 kłody. 3 kłody możemy mieć w ręku automatycznie. Teraz mamy kije. To już zebraliśmy sobie po drodze. Liść palmowy. Wyrzućmy sobie od razu tam kłody jeszcze. Mamy akurat w tym miejscu liść palmowy, więc sobie weźmy. Przejść maksymalnie. Później możecie sobie wozić je na saniach. Aby pozyskać deski, to albo przetwórz bierzemy, albo bijemy w kłodę. Różnica jest taka, że przetwarzanie daje nam deskę i kije, a rąbanie siekierą daje nam długie kije i deskę. Zależy tak naprawdę, co potrzebujecie w danym czasie. Dobra, potrzebujemy jeszcze 2 deski. Jeszcze szukam zakazanego drzewa, które przyswoiło mi dużo problemów na początku gry. O, bierzemy sobie grzybki od razu. Mamy znowu orzech brazylijski. Też bardzo się przydaje. O, znowu orzech, świetnie. Odchody też możemy od razu wziąć. O, mamy liść molinerii, czyli nasz podstawowy bandaż. To weźmy sobie od razu. Gra nas rozpieszcza. Dobra, mamy drzewo. Mamy 3 drzewa do ścinania. Zwykłe. Zielone. Powiedzmy takie, ale chudsze, czyli dodatkowa lina. I takie podobne do drzew, ale z kolcami. Pod żadnym pozorem na samym początku gry nie uderzajcie w te drzewo, bo zadaje wam ona obrażenia oraz może wam przyswoić paru ran. Więc po ciemku też proszę uważać przy rąbaniu drzewa. Bierzemy sobie kłody. Pamiętajcie, że czas was nagli. Godzinę możecie sprawdzić sobie na zegarku. Uważajcie na drzewołazy. Oczywiście pod żadnym pozorem nie zbieramy żabek, które się świecą, mimo że są fajne. Zadają one obrażenia, gorączkę. I znowu nam się skończyła siekiera. Obrażenia, gorączkę, ranę z jadem. O i bardzo szybką śmierć. Brakuje nam jeszcze jednego liścia bananowca. Dobra, mamy. Na przykład tak jak teraz chcielibyście zebrać sobie długie kije czy tam kije, to niechcący, uwierzcie mi, niechcący można naprawdę wziąć ją do ręki. Nieraz mi się to zdarzało. Grób. Jest skończony Pedra, czyli rytuał. Teraz potrzebujemy coś do rozpałki. Poukładam.
Oczywiście jest coś takiego jak szybkie układanie na Y, w moim, że tak powiem, przypisaniu klawiszy. Ja tak naprawdę nie polecam, bo dużo rzeczy się później nie mieści, musicie przekładać, układać. Układajcie po prostu po swojemu. Żeby rozpalić nasz grób, potrzebujemy świdra, czyli bierzemy mały kij, duży kij, świder do rozpalania. Musimy wytworzyć tak sobie jeszcze siekierę. Bierzemy jeszcze kamienny topór, wytwarzamy od razu, żeby mieć. Ognisko można rozpalić z ptasiego gniazda, które wcześniej zdobyliśmy, albo z suchych liści, które się pozyskuje zazwyczaj z palmy. Palma jak wyrzuca liście, będą teraz przeszkadzać, to wyrzuca też suche, ale widzę, że tu wszystko jest mokre. Suchy różni się tym, że jest żółty, bardziej taki jak suchawy liść, no po prostu. Żeby rozpalić też ognisko, czy też nasz rytuał, tu na dole stamina musi być odpowiednia, bo i czym niżej, tym gorzej będzie nam rozpalić, bo on potrzebuje po prostu siły. Żegnamy się z Pedrosem. Pedro, odpoczywaj w spokoju, a my lecimy dalej. Idziemy linią brzegową po lewej stronie. Dochodzimy z powrotem do naszych kamieni. Możemy zebrać sobie wosk. Wosk taki biały, czyli żywica. Mamy kamienie. Teraz kierujemy się wzdłuż kamieni do łukowego kręgów. Możecie sobie zbierać wszystko po drodze. To, co można zebrać, oprócz drzewołazów. Powtarzam jeszcze raz. Mamy duży krąg, więc teraz będziemy się kierować przez niego. Pokażę wam najlepsze miejsce na bazę, na początku, przez paręnaście godzin gry, w której będziecie brali udział, oraz jak teraz dojść do wioski Mułagi, czyli znaleźć starszego tubylca. Wychodzimy z kręgu, kierujemy się lekko w prawą, czyli musimy mieć po prawej stronie cały czas wodę. Idziemy wzdłuż linii brzegowej do góry. Jeżeli po drodze coś widzicie do zbierania, oczywiście zbierajcie. Później posegregujecie sobie wszystko w swojej bazie. Na zegarku macie coś takiego jak jedzenie, czyli żółte to są węglowodany, czerwone to są białko, zielone tłuszcze, niebieskie nawodnienie. Następnie macie jaki jest dzień, która godzina, to też jest bardzo ważne, i wasze współrzędne w miejscu, w którym się znajdujecie. Ja proponuję, jeżeli zaczęliście tą ciekawą przygodę w Green Hellu, nie tylko w Spirit of Amazonia, ale w każdym wydaniu Green Hella, mieć zawsze przy sobie notatnik, długopis i zapisywać wasze współrzędne, gdzie macie swoją bazę albo jakieś ciekawe punkty. Oczywiście w grze później jest mapa, ale też ona preferuje na współrzędnych. Dotarliśmy do naszego najlepszego miejsca na bazę. 3 wodospady, piękny widok. A dlaczego jest najlepszym miejscem? Ponieważ jest blisko woda, macie pułapkę na ryby i automatycznie zbiera już wam jedzenie z tego drzewa. Jeżeli nie zetniecie, oczywiście zawsze są banany. Tu na tym drzewie albo macie wosk, żywicę, albo jest ul do zebrania, albo ptasie gniazdo. Zależy, też się tworzy. Tu często spadają kokosy, już tam na drzewie widać. Tu między tą ścieżką wodną, albo tam dalej, zawsze są
kapibary, tapiry, czyli dodatkowe wasze jedzenie, które wam będzie bardzo potrzebne. Tutaj, jeżeli się zbudujecie, taki protip ode mnie, uważajcie, po co jakiś czas, jak tutaj zrobicie sobie łóżko, bo mniej więcej tak zazwyczaj to wychodzi, chyba że z tej strony sobie ktoś zrobi, będzie się ptaśnik poruszał, czyli pajączek, taki żółtawy. Tak wygląda liść Molinerii, czyli nasz podstawowy bandaż. Ścinamy sobie to. Żeby zrobić podstawowy bandaż, macie liść Molinerii, musimy wziąć, najechać na liść Molinerii, wziąć wytwarzanie i wtedy robimy nasz opatrunek z liści. I oczywiście przetwarzamy zawsze wszystko, bo te bandaże na pewno bardzo nam się przydadzą. Patrzymy sobie mniej więcej na czas, 17 godzina. Już powinniśmy tak naprawdę robić sobie pierwszy schron i miejsce do spanka razem z ogniskiem. Czyli wchodzimy w nasz notatnik. Tu macie schronienie, mały szałas otwarty, średni bambusowy szałas, które pozwalają nam zapisać grę. Ramę możemy też stworzyć, postawić. Do niego dodać później platformę na górę i wtedy on też pozwala nam zapisać grę. Tylko żeby się przespać, wtedy musimy jeszcze dodatkowo postawić tutaj łóżko. Ognisko będzie tylko i wyłącznie działać, jeżeli będzie zadaszone, no chyba że traficie, że w ogóle nie będzie padać. Ale ja bym od razu zadaszył ognisko, bo będzie po prostu wam cały czas gasło. Pamiętacie o tym, że na początku gry braliśmy miskę kokosową. Ja polecajka, od razu bym ją wyrzucił i będzie zbierać nam się tu woda, więc mamy czystą wodę do picia. No chyba że preferujecie inne miejsce bazy, to lepiej wziąć ją ze sobą. Już się nam nawodniła, mamy 3 nawodnienia. Dobra, jak zrobiliście już tu bazę, czy tam się już przespaliście, kieruję was do wioski Mułagi, czyli od kamienia, od wody, w drugą stronę. Smyramy sobie, idziemy na wprost i znaleźliśmy naszą wioskę Mułagi. Great, the village. Sprawdźmy nasz notatnik. No i odnajdź zamaskowanego starszego tubylca. I tu od razu nam wyskoczyło wioska Mułagi, zaufanie, które musimy zdobyć poprzez odnajdź i uratuj członków plemienia, uwolnij duchy poległych członków plemienia za pomocą stosów, czyli to samo co zrobiliśmy z Pedrem. Odkryj legendy wymalowane na kamieniach i trzeba rozwiązać ich historię, żeby dostać zaufanie, czyli to co odnaleźliśmy z przeklętą wodą. Oraz zniszczyć obozy Baraha. Wchodzimy w nim w interakcję, rozmawiamy, po rozmowie udajemy się na nasze miejsce zbiórki, czyli tam, gdzie mamy swój pierwszy szałas, dom, czy inne rzeczy. Jesteśmy, każdy oczywiście robi to po swojemu, każdy swoje preferencje. I przypominam po raz trzeci, uważajcie na drzewołazy, bo one zawsze są przy linii brzykowej, żebyście niechcący ich nie wzięli. A ja dziękuję, mam nadzieję, że poradnik wam się przydał. Zapraszam oczywiście na resztę poradników, które będą wielkim projektem, bo są bardzo dokładnie zrobione, przetestowane, nawet z czasomierzem i mam nadzieję, że się będą przydawać. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i podawaniu poradników dalej. Ja dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Wielka piona. Cześć!